Dzień dobry, witam w ten przepiękny, słoneczny dzień. Czas troszeczkę popracować. Teraz przeparkuję samochody. Zobaczymy, jak panel poradzi sobie z ładowaniem nowych akumulatorów. Czas się chyba wziąć za odkurzanie tego samochodu i robienie detailingu. Fury przestawione, samochód już jest trochę na słońcu i od razu pokazało się ładowanie. 160 watów. Także super. Wszystko działa tak jak należy. Włączyłem już lodówkę, nawet włączyłem teraz. A nie, już wyłączyłem światło. Żeby trochę pobudzić te akumulatory do życia, żeby sobie popracowały. Co będę robił? Dociąłem gąbkę, ją skleję razem i na tą gąbkę tutaj, na to przejście położę jakąś wykładzinę. Mam jakiś stary taki dywan i po prostu ładnie go tutaj dotnę. To będzie dopasowane i ta gąbka zniweluje te nierówności, które tutaj są. I stanie się to też trochę miększe i bardziej wyciszone tutaj. Jutro przyjdzie mi przekaźnik do ładowania akumulatorów i co wymyśliłem? Wymyśliłem tak, że ten akumulator samochodowy, który mam tu pod podłogą, podłączę bezpośrednio z tamtym od Webasta i od akumulatora od Webasta dopiero pociągnę przekaźnik do głównych akumulatorów i tamte będą doładowywane podczas jazdy. Wydaje mi się, że to najrozsądniejszym rozwiązaniem, bo Webasto wtedy będzie miało 2 akumulatory. Ono nie wyczerpie tej nocy, nawet jakby samochód stał, nie wiem, 2 dni bez odpalania i samochód i tak odpalę, a już podczas jazdy, jak samochód mi doładuje te 2 akumulatory, tamte się będą mogły ładować. Idę zerknąć, bo tu jest jakiś dywan, który jest nieużywany. Wisi tutaj już od dawna. Czy on by się nadawał? Wydaje mi się, żeby się nadawał. Ale ciekawe, czy jak ja go potnę, to czy on nie będzie się strzępił. Ojejku, to jest tyle pracy. Choinka. Jeszcze nie sprzątnięta. No i dobra, powoli to wykładam. Wyciągnąłem tą gąbkę spod spodu. Póki co, bo jeszcze i tak to będę wyciągał. Całość. Postarałem się to podocinać w miarę dokładnie. Tutaj taki babol mi się trafił. Tam jeszcze wszystko będzie poprawione. I tak samo tutaj brzegi. I tutaj tak samo, dlatego że jak położę gąbkę, to wtedy to się podniesie tyle, ile trzeba i wtedy dotnę. I zastanawiam się, jak to zrobić, w sensie jak pozarabiać to. Patrzyłem już, żeby to przypalić, tak delikatnie, żeby to po prostu nie odstawało i chyba to będzie najlepsze rozwiązanie. Może tutaj na kawałku pokażę, o co mi chodzi. O, tak po prostu delikatnie. Delikatnie to poprzypalam i to by było na tyle. I tak to zostawię. Ewentualnie tutaj przy progach do tego plastiku może dokręcę jakąś taką listewkę. Taka jedna duża wycieraczka, można powiedzieć. Jak widać, trochę odkurzyłem. Od razu to lepiej wygląda. Ho, ho. No i zrobiłem ten chodniczek. Nie wygląda to tak źle. Tam troszeczkę dałem ciała. No ale już trudno. Tak musi być. Dałem tą gąbkę pod spód. Jak się wchodzi teraz, to jest tak mięciutko. Fajnie. Podoba mi się to. Oczywiście tutaj klasycznie druciarstwo na farmery, ale ostatecznie tu będzie jakaś listewka, która będzie tutaj przyciskać. Muszę tylko coś tu kupić. Tu sobie tak powykładałem oryginalnie. Poprowadziłem tu przewody pod podłogą. Od razu do tego akumulatora podłączyłem go. Założyłem klemy. I co będę musiał zrobić, to jeszcze pod ten akumulator podłożyć jakąś płytkę o grubości albo jakieś 2 paski czegoś o grubości 2 cm, bo tu się przez to ten dywan tak, ta wykładzina się tak marszczy, bo on wgniata tą gąbkę. W zasadzie to tam nawet nie ma gąbki. Tutaj też szkoła druciarstwa. Farmery, proszę bardzo, elegancko. I teraz na Webasto tutaj mogę sobie sprawdzać, jakie mam napięcie akumulatora w samochodzie. A tutaj mam taką kostkę i teraz sobie tą kostkę przeniosę do akumulatorów kamperowskich. Schowałem to tutaj, mam naszykowane. Oj, ciepło, chyba zamknę te drzwi, dlatego że jest dosyć ciepło już. Webasto mi nagrzało, ale musiałem wyłączyć. Właśnie z tego względu, że będę robił pewną rzecz. Mianowicie przyszła mi paczka, a w paczce wreszcie po takim czasie tertytki, przewody, peszel,
jakieś inne przewody i instrukcja obsługi i przede wszystkim przekaźnik do ładowania akumulatorów dodatkowych. Tutaj jeszcze jakieś części. To jest chyba właśnie to są takie bezpieczniki, tak mi się wydaje. 80 amperów. To są bezpieczniki. Jakieś przylepce. Mam też klemy, ale klem chyba nie będę używał. Nawet jest wiertełko. Co zaskakujące. No i instrukcja obsługi, tak żeby to wszystko dobrze podłączyć. No, nic skomplikowanego. Przynajmniej na pierwszy rzut oka tak to wygląda. Także za to się dzisiaj biorę. Podłączyłem sobie główny akumulator, spiąłem go razem z tym od Webasto i teraz to będzie ładowane podczas jazdy tak czy tak. I dopiero od tego akumulatora będzie przekazywana moc na tył do akumulatorów kamperowskich. Taki jest plan. Czy się sprawdzi? Mam nadzieję. Zamówiłem już też wlew wody, który będę instalował z tej strony. Mam nadzieję, że na dniach mi przyjdzie. I na razie to tyle. Dobra, wydaje mi się, że ogarnięte. Mam taką nadzieję. Mam połączone wszystko. Na samochodzie jest 12,7. To oznacza, że teraz samochód nie ładuje, bo jest 12,7, a ma ładować od 12,8. Zatem odpalam teraz samochód i zobaczymy, jak to wygląda. No i tego dnia nagrywałem telefonem, także tu jest zrzut ekranu. Muszę chyba wymienić baterię w GoPro, nie wiem co się dzieje. W każdym razie, tuż po odpaleniu silnika, dosłownie po paru sekundach, napięcie zaczęło wzrastać na akumulatorach, które są akumulatorami dodatkowymi. Także wszystko mi się udało i jestem z tego bardzo zadowolony. I tak popychałem to tutaj w tej skrzynce. Trochę byle jak. Tutaj nie wiem, widać czerwona lampeczka się świeci. Jak czerwona się świeci, to znaczy, że jest ładowanie. I tak to zostawiam. Uważam, że temat elektryki mam już za sobą. Zamykam ten temat. Bardzo, bardzo fajnie. Z racji tego, że chociażby w samej podróży dni będą jeszcze krótsze i nie wiadomo jaka będzie pogoda. No tutaj na pewno jak będziemy wyjeżdżać z Polski, znaczy na pewno, najprawdopodobniej ta pogoda nie będzie jakaś super. Także to ładowanie jest bardzo ważne. Poza jakimś tam przenoszeniem gniazdek, które to gniazdko, włącznik światła chcę przenieść gdzieś tu na szafę albo z tej strony. I co dalej? Jeszcze mam trochę rzeczy do zrobienia. Między innymi to rok będzie w kwietniu, bo w kwietniu mi to przyszło z zeszłego roku i to jest do wymiany. To jest część od toalety. Od toalety, która mi popękała w tym miejscu. Zaraz wam pokażę. Toaletę mamy tutaj. I ona tutaj popękała. Znaczy nie popękała, tylko ona już mi taka przyjechała. Jak ją kupowałem, na zdjęciach nie było żadnych pęknięć i najprawdopodobniej te pęknięcia powstały podczas transportu u kuriera, bo pudełko było dosyć zmasakrowane. Za późno trochę zgłosiłem, nie mogłem uzyskać reklamacji. No i w zasadzie od samego początku jest już tak potłuczona i najwyższy czas to wymienić. Tak. I jeszcze zobaczę, czy uda mi się, chociaż jest to mało prawdopodobne, tą toaletę trochę opuścić. bo ona stoi tutaj na takich nóżkach, na podwyższeniu i może uda mi się to po prostu opuścić. Bardzo bym chciał, chociaż jest to no może nie mało prawdopodobne, ale będzie ciężko. Tu pewnie będę musiał dociąć tą listwę jeszcze, żeby to opuścić i móc wyjeżdżać z całą kasetą, ale to zobaczę. W ogóle co do tej toalety, nie wiem jak inni ludzie, ale ta wentylacja to chyba w ogóle nie działa. Ja mam podpiętą tą wentylację i jest wprowadzony ten przewodzik aż tutaj do samej góry. Zrobiłem tam tą puszkę. Ta puszka jest zasylikonowana wszędzie i tam jest włożony wentylator, który ma wypychać powietrze na zewnątrz. Są tutaj te dziury od prysznica, bo czasami się bardzo paruje, jak się myjemy, więc ten wentylator też wyciąga tutaj parę stąd, ale ja specjalnie te dziury pozaklejałem taśmą i tak jakby wentylator miał tylko wyciągać powietrze z toalety i od zdziwienia nie wyciągał. Nie wiem, czy to jest popsute, czy po prostu ta średnica tej rurki jest za mała, czy to powinna być mała, silniejsza jakaś pompka, jakiś mały wentylatorek, bardzo szybki, a taki bardzo sprawny, bardzo wydajny, o, może tak. Nie wiem, jak ktoś się interesuje, ktoś ogląda, wie, to niech da znać, bo ja nie mam bladego pojęcia, o co tu chodzi. Fajnie by było, żeby
ten zapach z toalety był wyciągany. Chociaż jak w niej jesteśmy, bo nie ukrywajmy, no jeżeli jest świeża, to jest świeża, ale wystarczy, że postoi dzień, no i to już tam też nie pachnie jakoś pięknie, bo to jest taki płyn jak w Toy-Toyu. To jest jedna rzecz i w ogóle zastanawiam się, gdybym robił jeszcze raz kampera, czy instalowałbym taką toaletę z kaszsetą, bo już miałem tyle przemyśleń na temat tej toalety, że nie wiem, czy nie łatwiejszym rozwiązaniem by było po prostu mieć toaletę na przykład kompostową, która by była, mam wrażenie, dużo łatwiejsza w utrzymaniu. To znaczy nie dużo łatwiejsza w utrzymaniu. Nie byłoby takich zapachów chyba. Bo nawet jak coś tam się by zrobiło do tej toalety, to w każdej chwili można byłoby to wygrzebać i od razu wyrzucić, tak jak po piesku się zbiera, nie? A tutaj jednak to wszystko zostaje i robią się te zapachy. Tym bardziej jak jest 40 stopni na zewnątrz. To w kamperze jest jeszcze cieplej i to tam się robi zupa, nie? Także tak to wygląda. Och, słona mi namokła. A przecież co? Znalazłem gumki. I znalazłem nawet to mocowanie, którego nie miałem z przodu. Wpadło po prostu tam na silnik. Teraz muszę je jakoś zamontować. Mam tą toaletę na zewnątrz już. Tutaj ona ma te podstawki. I dlaczego mówię, że chciałbym się pozbyć tych podstawek? Ale się nie pozbędę. Chciałbym się pozbyć, dlatego że tu się zbiera syf pod tą toaletą. Ja to staram się myć. Jak widzicie, tutaj było przetarte. Tu nie sięgnąłem. Ale czasami staram się to myć tam normalnie głęboko. To było pewnie tak na szybko. I no nie dam rady tego zrobić. Z jednej prostej przyczyny. Jak ta toaleta stoi tu, to tam nie będę jej w stanie jej zasilikonować, żeby się woda pod nią nie dostawała. No i to jest główny minus tego wszystkiego. Także wszystko zostaje po staremu, a ja biorę się za demontaż tego plastiku. Mam nadzieję, że to jest ten. Facet, który mi to sprowadzał, zapewniał, że to jest ten. No i na to wygląda, że tak mogłoby być. Rozebrane, nie było łatwo. Tu od spodu są 4 śruby, które były na przestrzał. Widać, jak tutaj też dostaje się brudna woda podczas mycia, która ląduje na toalecie. I w zasadzie od całego korpusu to trzeba odpiąć tylko ten przewód wodny, który tutaj jest podpięty do tego zaworu. I teraz pozostaje tylko zdjąć ten plastik i założyć nowy. I to chyba wszystko. No i od razu lepiej, prawda? No, ta była dosyć pęknięta. I co jeszcze ważnego, to ona była tu pęknięta po całości. Także woda też się tam nie przedostawała tam do środka. To było pęknięte. W ogóle teraz w ogóle zastanawiam się, jak to... Ale, no tak, przecież ta obudowa, ona w zasadzie to nie ma tutaj nacisku na nią. Bo cała toaleta trzyma się na tym korpusie tutaj głównym. Ja się zawsze bałem tak siadać pełnym sobą, że tak powiem, na tą toaletę. Bo myślałem, że to jest ten plastik, a to nie, czyli luz. No, cieszę się bardzo. Pozostaje mi tylko zamontować. Fajnie, podoba mi się, wreszcie to sobie też te kable już tak uporządkowałem, poprzykręcałem po bokach. Także ta szufladka mi wyjeżdża bez zawadzania, bo wcześniej tu coś wisiało, tu coś ale już tak zostaje. Fajne jest to, że jak nie ma wody w obiegu, a podłączy się tą toaletę do prądu, tak jak tutaj, bo to jest spuszczanie wody i pokazuje, ile jest, jaki jest stan, czy jest pełno, czy jest pusto, to ta pompka nie działa. Dopiero jak przyjdzie ciśnienie, to ona się załączy. Także to na plus. Kolejny dzień, szaleństwo. Rozłożyłem już to gniazdko, bo zapomniałem, jak to było, ale wystarczy, że tutaj dociągnę sobie jeden przewód niebieski, po prostu luzem, w peszelku i zrobię gniazdko gdzieś tutaj sobie na ścianie, a propos prądu, i chyba drugie zrobię albo tu z przodu, albo tutaj przy wejściu. Dlaczego? Wtedy tam będę mógł sobie zapalać jedną stronę, a tutaj z przodu będę sobie mógł zapalać drugą stronę. I tak zamierzam to rozwiązać, dlatego że całe światło praktycznie i tak nigdy go nie palimy, bo ono jest tak mocne, a ważne jest to, że jak się wejdzie do kampera, to żeby sobie tam w nocy, można było sobie tam zaświecić światło już, wejść, rozpakować się i wtedy można sobie zamienić przyciski, ale też używamy tych lampek w nocy. Także, a te lampki w ogóle świetnie świecą.
ale jest wyłączona przetwornica i teraz im pokażę. To więcej. Dosłownie wczoraj wieczorem zamówiłem sobie ten transmitter, a dzisiaj przyszedłem się do sąsiada i ma radio za 170 zł. Z bluetoothem, bez żadnego transmitera, a transmitter zamówiłem za 100 zł, który gdzieś musiałbym przyczepić gdzieś tu, gdzieś gdziekolwiek. I też już kupiłem ten transmitter z wejściem na USB, w razie czego, żeby podpiąć tutaj sobie bezpośrednio pod ładowarkę, a nie pod zapalniczkę. Prowadzić gdzieś ten kabel. A tak, wymieniam sobie radio, wstawiam adapter, znaczy wstawiam taką ramkę z 2 DIN na 1 DIN i będę miał tutaj jeszcze dodatkową półkę, taką jak mam tutaj. Także zaraz zobaczymy, czy będzie hulało. No i mówi do mnie, niby, że tam sobie wepniesz to sam, bo tam jest standard ISO. To jest takie ISO, a tu jest takie ISO. I teraz kicha. Muszę do niego jechać. Jak się okazało, wszystko jest ok. Taka przejściówka mi była potrzebna. Zaraz zobaczymy, czy działa. Wszystkiego. Tak jak zauważyliście, od jakiegoś 1,5 miesiąca siedzę cały czas w Polsce na Śląsku, jedynie jeżdżę gdzieś tam Działa. na Polskę. Oden też gdzieś jedzie. Może w zasadzie od 1,5 No to super. podróżam. No i taki był zamysł, żeby zatęsknić trochę za podróżami, za życiem. Tak, był trochę problem z kostką, bo się okazało, że tutaj w tej mojej, jak gdyby te przewody, ta kostka miała takie te styki po prostu jakby cieńsze i trzeba było na nie nadlutować, bo cały czas rozłączało radio. Cały czas działy się jakieś dziwne rzeczy, ale teraz już jest w porządku. No i teraz wystarczy mi zamówić tą wkładkę i będzie super. A, dziś jeszcze trafi mi się szybki wyjazd. Ciężarówką. Byłem załadować tatę na jutrzejszą trasę. To już chyba ostatni przejazd ciężarówką mój w tym roku. Hehe. Kolejna paczka. Całkiem ciężkie te drzwiczki. Czy one są metalowe? Zobaczymy. Dobra, podniosłem łóżko. To już jest duży plus. Rozbierałem gniazdko. Już mniej więcej wiem, jak co poukładać. Też będę miał dojście do tego, żeby zrobić ten wlew. Ale to już nie dziś, bo po pierwsze nie mam gniazdek, a po drugie jest szaro, buro i ponuro, co chwilę pada deszcz. Na dwór nie chce mi się wychodzić, żeby wiercić tą dziurę wycinać tą dziurę na ten wlew wody. Także to na tyle w tym odcinku i do zobaczenia w następnym.